Co decyduje o tym, że niektóre rzeczy zaczynamy i ich nie kończymy? Czy jest coś, co powoduje, że niektóre czynności wykonujemy chętniej niż pozostałe? Wierzę, że tak. I tym czymś jest nasza natura. To są zdjęcia, które wrzuciłem na Facebooka pod koniec listopada. I na każdym z nich jest coś, co zacząłem robić w swoim życiu, ale nie oddałem się temu w pełni, bo nigdy nie poczułem, że to może być coś, co chcę robić do końca życia. Każdy z nas ma w sobie genetycznie zakodowane informacje, które decydują o tym, co nam się podoba, co nas cieszy, co nam sprawia radość, w co chcielibyśmy się angażować, z jakimi ludźmi chcielibyśmy przebywać i jednocześnie, co nam się nie podoba, czego wolelibyśmy unikać. I nie potrafimy czasem tego zrozumieć, nie potrafimy tego wyrazić, ale wiemy, że to jest. Wiemy, że ma to jakiś związek z naszymi uczuciami, emocjami i przekonaniami. Nie potrafimy nawet czasem tego wyrazić, możemy tylko powiedzieć, że czegoś nie czuję, coś czuję, nie wiem dlaczego, ale coś tu jest nie tak. Cokolwiek to jest to, co tworzy nas jako nas. I to, że czasem tego nie rozumiemy, nie znaczy absolutnie, że nie powinniśmy z tego korzystać. Prawdziwy problem polega na tym, że często nie wiemy, czego chcemy. Nie wiemy, co nas cieszy i nie wiemy, co powinniśmy robić w życiu. Są na świecie ludzie, którzy rodzą się z taką świadomością, poznają siebie bardzo szybko i wiedzą, co powinni robić, po prostu to robią. Natomiast zdecydowana większość z nas musi się tego uczyć latami, a niektórym nigdy się to nie udaje. I tutaj z pomocą przychodzi nasz organizm, bo za każdym razem, kiedy coś robisz, twój organizm daje ci znać, czy to jest coś zgodnego z twoją naturą. I wystarczy nauczyć się tego słuchać. Mamy tu taką miskę z owocami i wyobraź sobie, że spośród wszystkich owoców nigdy nie jadłeś jabłek. I możesz się tylko domyślać, jak jabłka mogłyby smakować, ale nigdy ich nie próbowałeś. Nigdy się nie dowiesz, dopóki ich nie spróbujesz. I możesz sobie tworzyć milion historii o tym, jak te jabłka mogłyby smakować. No bo przecież na przykład bardzo lubisz banany, no a banany są podłużne. Jabłka są okrągłe, więc no, raczej nie będą ci smakować, no bo są okrągłe. Do tego są pewnie zielone, a zielone to pewnie niedojrzałe, więc raczej nie będą ci smakować. Spośród wszystkich tych historii możesz nigdy nie trafić w to, jak jabłka będą smakować. Możesz być totalnie zaskoczony po tym, jak spróbujesz jabłka, kiedy kubki smakowe dadzą ci znać odnośnie tego, czy to jest coś, co będzie ci smakować. Może się okazać, że to jest najcudowniejszy smak w twoim życiu i będziesz jadł jabłka do końca życia i się nimi zachwycał. I był przekonany, że to jest najcudowniejszy owoc, jaki kiedykolwiek powstał. I będziesz chciał innym o tym opowiedzieć. I dlatego tak ważne jest nieocenianie czegoś z góry i nie posługiwanie się stereotypami. Bo to, że ktoś opisał swoje uczucia i to, że coś się komuś nie podobało, absolutnie nie znaczy, że nie musi się to podobać tobie. I mam to na uwadze cały czas i staram się nigdy nie oceniać, dopóki czegoś nie poznam. Jeżeli nikt nie jest w stanie zmusić cię i wpłynąć na to, żebyś lubił jabłka bardziej niż banany, to dlaczego pozwalamy cały czas wpływać innym na to, że powinniśmy być lekarzem, kiedy tak naprawdę całe życie chcieliśmy być architektem? I to właśnie ta umiejętność odkrywania siebie jest moim zdaniem najważniejszą umiejętnością w życiu. I głęboko wierzę w to, że gdyby więcej ludzi kierowało się tą zasadą, to świat byłby po prostu lepszym miejscem. Więc kiedy nie wiesz, co masz robić w życiu, spróbuj czegoś nowego. I zadaj sobie po prostu pytanie, jakie uczucia to we mnie wywołuje, pozytywne czy negatywne. Rób tylko te rzeczy, które wywołują w tobie pozytywne uczucia. Każdą rzecz, którą zacząłeś i nie skończyłeś, potraktuj jako wskazówkę. Dlaczego tego nie skończyłeś? Czy to jest coś, co nie grało z tobą wewnętrznie, czy po prostu ktoś inny przyszedł i powiedział ci, że masz tego nie robić, bo jemu się wydaje, że masz tego nie robić i to nie będzie dla ciebie dobre. I im więcej będziesz się kierował sercem i swoją naturą, tym lepiej na tym wyjdziesz. To będzie twój kompas przez życie i tym lepsze wybory będziesz podejmował. I wtedy nie będziesz potrzebował coachingów, wykładów motywacyjnych za 6000 zł. Twoje ciało będzie się domagać tego stanu i będzie chciało, żeby ten stan trwał jak najdłużej. Zupełnie tak samo jak przy zakochaniu. Nie masz wpływu na to, w kim się zakochujesz, nie wiesz, dlaczego się w kimś zakochujesz, ale twoje ciało chciałoby, żeby ten stan trwał jak najdłużej. Więc po prostu posłuchaj tego. Weźmy na przykład mnie i pianino. Od zawsze lubiłem grać na pianinie, ale tylko te rzeczy, które albo stworzyłem sam, albo wyrażały mnie. I jeszcze przed startem mojego kanału na YouTubie miałem robić muzykę. Miałem nagrać płytę i miało ogólnie być wspaniale. I im dłużej to robiłem,
tym bardziej zacząłem dostrzegać, jak bardzo nie potrafię tego robić. Jak bardzo nie potrafię zrobić utworu na kilkanaście ścieżek, potrafię tylko grać na pojedynczych instrumentach, na pianinie czy na gitarze. I zrozumiałem po tym, że to jest tak naprawdę dla mnie tylko kolejna rzecz, kolejne narzędzie do wyrażania siebie. Zupełnie tak samo jak filmy, które robię i zupełnie tak samo jak słowa, którymi się teraz posługuję. Jednocześnie, gdybym tego nigdy nie spróbował, nigdy nie zrobił, to ciągle bym się zastanawiał, czy jednak nie powinienem w życiu robić muzyki. Ciągle by mi to chodziło gdzieś po głowie, że kurde, może jednak powinienem robić muzykę, no bo dobrze mi się gra. Spróbowałem i wiem, że to nie jest to. To jest bardzo ważne. I na koniec chciałem podziękować Microsoftowi za to, że wspiera takich twórców jak ja, którzy po prostu chcą wyrażać siebie. I gdyby nie to, to nie mógłbym tego zrobić tak, jak to zrobiłem. Nie mógłbym wynająć światła, nie mógłbym wynająć tego studia, a po prostu chciałem, żeby to, co mam dzisiaj do przekazania, wyglądało tak, jak chciałem, żeby to wyglądało. I to jest mega ważne, żeby móc się realizować i móc robić to, co się chce i z tego żyć. I przy okazji pomagać innym. I nie jest to wymagane, nie muszę tego robić, ale to jest ich nowy telefon Lumia 950 z Windowsem 10. Może ktoś potrzebuje, może ktoś chce spróbować. Kto wie. Dziękuję bardzo.